P1 trzeba od razu powiedzieć, że to jakby nie robi Kodak, bo Kodak nam upadł. Jestem cały czas szokowany, w jakim tempie oni te szkiełka swoje wypuszczają, bo rocznie mają... No właśnie. biją wszystkich innych, Tak jak że tak powiem, konkurentów na głowę pod względem ilości. Już to jest takie ekstremalne powiększenie, nie? Gdzie Tak, można tak, sobie tak. zobaczyć naprawdę w oku muchy już dokładnie jakieś tam mikroczęści. Jeśli chcielibyście, kochani, aby wasze zdjęcie pojawiło się w kolejnym odcinku, abyśmy je omówili i pokazali je szerszemu gronu, to prześlijcie to zdjęcie na maila, który widzicie teraz na ekranie, a my wybierzemy najciekawsze zdjęcia i pokażemy je w kolejnym odcinku. Cześć, ja nazywam się Paweł Słowik i witam Was na kanale Beafoto. Dzisiaj zaczynamy nową serię, w której będziemy rozmawiać o nowościach i o zapowiedziach w dziale fotografii. Moim dzisiaj gościem jest Arkadiusz Olech z Optyczne.pl. Cześć Arku. Cześć, dzień dobry. Witam Cię. I takie pytanie, czy ekscytuje Cię coś z tego, co dzisiaj będziemy rozmawiać? Czy te nowości w sezonie, powiedzmy, ogórkowym są na tyle ciekawe, żeby się nimi zainteresować, myślisz? No jest, powiem szczerze, mile zaskoczony, nie? Bo tak jak powiedziałeś, mamy sezon ogórkowy, wakacyjny, a ta lista nowości lipcowych była na tyle bogata, że musieliśmy ją w zasadzie ograniczać, żeby ten materiał u nas nie skończył się 3 czy 4 godzinnym gadaniem, bo my zwykle mamy takie plany, że pogadamy tam 40-45 minut, a potem tak się kończy się tak, to półtora albo godziny, 2, nie? więc staraliśmy się tutaj ograniczyć do około tam 10 pozycji. Na tej twojej pierwotnej liście było bodajże 18 pozycji, Było a sporo. ja jeszcze dorzuciłem kilka, no więc nagle się zrobiło, że mielibyśmy grubo ponad 20 tematów do właśnie, omówienia. a Na rozmawialiśmy każde o- 5 minut to już nagle się robi 5-10 minut, to się robi bardzo długa pogadanka, więc musieliśmy się solidnie ograniczać i to pomimo sezonu wakacyjnego. No tak, a właśnie ostatnio rozmawialiśmy, jak przygotowując się, że nie wiadomo, czy będzie tematów, a jak okazuje się, tych tematów jest, Tak. i tych nowości, jakichś premier, zapowiedzi, coś się dzieje na tym całym świecie, powiedzmy, nie? W dziele fotografii. Myślę, że taki pierwszy temat, od którego możemy zacząć troszkę z grubej rury, Sony RX10 Mark V 24600 jednocalową matrycą. Dosyć ciekawa propozycja, takie odświeżenie starego sprzętu, bo chyba już Sony go 9 lat czy 8 lat Tak, odświeżało. około 9 lat była przerwa pomiędzy tą teraz- generacją a poprzednią. Tak, i teraz co oni nowego wprowadzili? Bo jakoś chyba tych zmian też nie ma dużo w tym aparacie, nie? Nie ma dużo. Faktycznie tutaj twoje sformułowanie dotyczące grubej rury pasuje jak ulał, bo to faktycznie ten obiektyw i ten aparat wygląda przepotężnie, no ale trudno się dziwić, bo nawet matryca nie jest mała, zupełnie taka mała jak w wielu kompaktach, no bo 1 cal to już jest całkiem słuszny rozmiar, jak biorąc pod uwagę Już nawet całkiem fajną jakość możemy mieć, no, nie? biorąc pod uwagę, że mamy do czynienia z aparatem kompaktowym, który ma jeszcze tak ogromny zoom, sięgający tam ponad 20 razy. No tak. Więc zwykle te ogromne zoomy były realizowane używaniem matryc wielkości paznokcia od mniejszego palca. A tutaj ta calowa matryca robi robotę. Przede wszystkim te nowe rzeczy, no, przez te 9 lat to bardzo mocno poszły do przodu wszelkiego rodzaju algorytmy, procesory i tak dalej. No więc te 9 lat to już pozwalało nawet zrobić Odświeżyć ten sprzęt, spory nie? postęp. My oczywiście tutaj rozmawiamy tylko i wyłącznie na razie o tym, co producent zapowiedział, o tym, co tym producent się pochwalił, bo przeważnie ten sprzęt na tych pierwszych wrażeniach to jest po pierwsze dawany na krótko, więc człowiek nie jest w stanie Obyć się z nim trochę. obyć się, dokładnie przeprowadzić tych wszystkich testów, które są potem na spokojnie robione przez 2-3 tygodnie, kiedy ten sprzęt trafia do naszych redakcji i możemy go przetestować w takich już bojowych warunkach. No i druga sprawa, te premierowe są jeszcze z przedprodukcyjnym firmware'em albo są nie do końca takimi finalnymi produktami, które trafiają na półki sklepowe, więc trudno jest tutaj mówić o wszystkich szczegółach. Jakość obrazu, te szumy na tej matrycy będą zauważalnie mniejsze niż w sprzęcie, który się ukazał 9 lat temu, prawda? No tak, te algorytmy, Tak, będą sobie systemy radzić lepiej, odprowadzą dużo może jakieś lepsze są, lepsze nie? odprowadzanie ciepła, może jakieś inne materiały użyte. Wcale nie trzeba zrobić dużych różnic sprzętowych, żeby jednak zadbać o poprawę jakości obrazu i szybkości działania sprzętu. No tak. Znaczy ja myślę, że z szybkością to tu będzie naprawdę w tym aparacie rewelacyjnie, bo jakby on zyskał
i procesor, i te wszystkie algorytmy Tak, AI i do autofokus śledzenia będzie, człowieka, do tak. autofokusa. No, 9 lat temu nie mieliśmy tych takich bajerów typu śledzenie oka, No to tak. były jakieś A teraz już nawet absolutne... Sony chwali się nie śledzenie oka, całej sylwetki, która część ciała gdzie jest. Wtedy Także... tam było nawet wykrywanie twarzy, nie? I Aha. to był taki standard, nie? A tu dopiero się wtedy zaczynały pojawiać te takie zaawansowane algorytmy śledzenia oka i to z wyborem, jak szybko, jaka czułość ma być tego śledzenia, czy to ma być oko ptaka, czy to ma być oko człowieka, czy to ma być oko jeszcze tam kogoś innego, czy to ma być lewe, czy prawe, no to wszystko teraz jest, nie? A te 9-10 lat temu, a tak naprawdę jeszcze dłużej, no bo jak Sony, ten poprzednia generacja weszła na rynek 9 lat temu, to znaczy, że ona była projektowana Ileś lat temu wcześniej. jeszcze tam rok czy dwa wcześniej, więc no, tu mamy do czynienia z technologią sprzed dekady tak naprawdę. No właśnie, też po pierwsze nie ma tutaj dużej konkurencji, bo chyba jedyny konkurent taki świeży to jest Nikon PS1100, ale Tak, to tak. też jest matryca dużo mniejsza. Tak, On co prawda ma większy zoom, Zoom, ale tak. to co powiedziałeś, Tak, bo tam mniejsza jest matryca jest łatwiej zrobić tak. i utrzymać te rozmiary, bo tu musielibyśmy nie wiadomo jakie mieć. Dokładnie tak. Też i tak te 24600 robi robotę. Ja się zastanawiam, dla kogo w ogóle jest ten aparat, nie? Bo jakby to też pokazuje, że Sony nie robiło go przez 9 lat, że to nie ma pewnie tej sprzedaży, nie ma też konkurencji. Kiedyś Panasonic też miał coś podobnego. Tak, znaczy kiedyś Też nie robią, mega zoomy w dziedzinie kompaktów, no starał się mieć każdy producent. No tak. No bo ten rynek kompaktów był duży, no ja doskonale pamiętam czasy, kiedy tych kompaktów wychodziło 200, grubo ponad 200 rocznie. No ale to były czasy, kiedy komórki nie zjadały tego rynku. No, teraz, kiedy mamy te zaawansowane komórki z tymi zoomami nawet już właśnie, optycznymi, mamy tak? po 3 obiektywy, jeden makro, właśnie. drugi ultraszerokokątny, ten środkowy niby szeroki kąt, ale z zoomem nawet tam kilkukrotnym. No więc tutaj też mamy zakres ogniskowych od powiedzmy ultraszerokiego kąta na poziomie tych 20 mm odpowiednika, plus jakiś tam szeroki kąt na poziomie tam 20 paru, 30 mm, no i plus do tego zoom, dochodzimy do tego 100-200 mm w tym zoomie, no więc mamy takie klasyczne aparaty kompaktowe zupełnie załatwione. No i dziwnego, że ten rynek umarł. Pozostały takie nieliczne aparaty właśnie, no w przypadku Sony on też kontynuuje tą drugą linię tych profesjonalnych. Mówisz o I RX1, tak. Ale tam mamy stałeczkę, 35, to jest taki aparat. Całkiem inna klasa. Tak samo jak Leica też w tej dziedzinie siedzi, więc no, takie nisze zostały, ale to są nisze po pierwsze, no przez to, że to jest nisza, no to one nie są tanie. No bo tu też trzeba powiedzieć, że chyba myślę, że głównym problemem tego RX10 będzie cena przekraczająca 10 tysięcy złotych. 500 chyba. Tak. No więc myślę, że z jednej strony jak się popatrzy, no nie wiem, no Samsung pokazał nowe aparaty, jak te flipy, nie flipy, to no tam też musisz wydać podobną kwotę. No więc trudno oczekiwać, żeby bardzo skomplikowany układ elektroniczny i optyczny, jakim jest taki RX10, był jakimś wyjątkowo tanim sprzętem, no bo przecież tam tego nagromadzenie technologii, nagromadzenie optyki jest spore, jest ogromne. Natomiast no i też producent nie może zbijać ceny wolumenem sprzedaży, bo to co powiedziałeś, to już nie są te czasy, kiedy te aparaty schodziły w dużych ilościach. Tak, że to można, wiemy, że sprzedamy dużo tego i można odzyskamy te pieniądze. Można tak, troszkę obniżyć tą cenę, nie? Przy masie. Cena na debiucie zawsze jest troszeczkę większa, więc pewnie tam zobaczymy zaraz 4 cyfry zamiast 5, ale to będzie pewnie jakieś 9900, a nie dużo mniej, prawda? Przyznam się szczerze, że trudno mi powiedzieć, kto byłby zainteresowany takim aparatem. No właśnie, bo ja ci powiem, ja pamiętam siebie, kiedy kiedyś zaczynałem tą fotografię, powiedzmy, no już dziesiątki lat temu, to ten aparat był moim też takim marzeniem, tak? Takim aparatem, bo to duży zoom, to człowiek sobie myślał i pojadę na wakacje, to będzie wszystko. Tylko teraz już z takiego doświadczenia to wiem, że nie jestem przekonany, czy chciałbym mieć taki jeden aparat do wszystkiego. To może być fajny aparat, ja myślę bynajmniej dla kogoś, kto, nie wiem, ma dzieciaka, który gdzieś gra, jeździ go tam fotografować na jakimś boisku. Fajny jeden aparat, wrzucam, zawsze mam. Dużo go nie muszę nosić, ale czy na wakacje to jest taki duży aparat? No właśnie, to jest duże i ciężkie. Nie wiem, czy wolałbym jakąś APS-C, czy nawet Micro 4/3 mały z obiektywami wymiennymi, gdzie mógłbym mieć jakiś tele, kiedy potrzebuję, a jak nie, to powiedzmy mały zoomik. Tak, ale nawet jak popatrzymy w takie mega zoomy, które są, że załóżmy, że mamy sobie jakiś aparat APS-C, czy to na przykład Fuji, Sony, czy tam Nikona, no i mamy takie aparaty, do tego takie obiektywy jak Sigma 16300. No tak. I tu mamy szeroki kąt. 16 to jest dokładnie odpowiednik 24. 300 zrobione przez 1,5 to mamy już 450. No wiadomo, że do tego 600 brakuje, ale matryca jest większa, możliwości kropowania, uzyskiwania, więc tam trochę dorzucimy kropa, to wcale nam dużo do tych 600 nie zabraknie, a taka Sigma 16300 dokupiona do tych bazowych obiektywów, które możemy mieć z tym korpusem APS-C,
no to będzie budżetowo dużo tańsza niż No, 11 tysięcy, 10,5 tysiąca, które trzeba wydać. Ja nie pamiętam dokładnie, jaka jest obecnie cena, ale myślę, że to jest bliżej 3-4 tysięcy niż 11 czy tam 10. No tak. Więc może się okazać tak, że w tych 10 tysiącach to możemy kupić korpus, tą Sigmę 16300 i pewnie jeszcze jakąś stałeczkę a ten Coś korpus, mniejszego, tak, a ten korpus kupić z jakimś całkiem rozsądnym obiektywem kitowym, prawda? I ten budżet będzie porównywalny albo niewiele większy niż to, co musimy zapłacić za te RX10. no właśnie, tak. Ale ja bym, bo zaczynamy wchodzić w takie krytykowanie trochę Sony. Ja bym nie chciał Znaczy, tego nie robić. krytykuję, znaczy, doceńmy to, że No właśnie, ja bym chciał, że kontynuuje to dokładnie. dla osób, które... Ja myślę, że to jest dla osób, które chcą kupić jeden aparat, chcą mieć dosyć duży zakres, nie chcą się bawić i nie planują rozwijania tej fotografii, że będą zmieniać obiektywy. Chcą kupić, mieć spokój, nie planują dużych wycieczek, idą gdzieś na plażę, chcą sobie porobić. Zresztą ja pomyślę, jak teraz nawet gdzieś pojeździsz, to starsi ludzie jeszcze wożą stare kamery, gdzieś camcordery. No to jest ten rozmiar. Mamy 4K, mamy świetny zakres ogniskowych, także to na pewno znajdzie swój rynek, nie? Myślę. Tak, znaczy plus jeszcze też tu mamy wszystko w jednym miejscu, jednego producenta, więc jakie te algorytmy autofokusa, nie autofokusa, stabilizacji, Znaczy, stabilizacji. Jak ktoś używał Sonego jakiś aparat ten współczesny, to menu to jest dokładnie to samo, co mamy w nowych A7 czy ABS-C. Plus brak konieczności wymieniania tych obiektywów, no to powoduje większą szczelność, tam się nam nie będzie kurzyło w środku i tak dalej, i tak dalej. Więc to też ma swoje zalety, nie? Że mamy aparat, który wyciągamy, nie zastanawiamy się, jaki obiektyw ze sobą zabrać, no zawsze bierzemy tą jedną rzecz, która stoi na półce, wrzucamy do, nie zastanawiamy się, nie? Czy na ten wyjazd wziąć to, czy na ten wyjazd wziąć tamto. Jeżeli podejmiemy tą decyzję na początku, że inwestujemy w ten sprzęt, no to wiemy, czego używać i nie mamy rozterek późniejszych nad kolejnymi zakupami i wyborem kolejnych rzeczy. I tak jak zaczęliśmy mówić, że doceńmy to, że ta klasa tych zaawansowanych kompaktów nie wymarła, że nadal komuś się chce to robić. Lat odświeża Tak. I zarówno w tym RX1, RX100 i RX10 nadal te linie w jakiś tam sposób są kontynuowane i dobrze by było, żeby one były kontynuowane. No tak, ja myślę tak, bo tu tak jak mówiliśmy na początku, no nie ma konkurencji, także fajnie, że jest coś, co Sony jeszcze kultywuje i cały czas podtrzymuje, ale teraz. Tak, czy to jest tak jak, oczywiście, to myślę, że ci producenci, którzy pozostali z tymi nielicznymi kompaktami, czyli właśnie te Sony z tą linią tych trzech, tam Fuji z swoim X100, Ricoh z GR-em, czy właśnie Leica z tymi swoimi też Panasonic też właśnie tak. Ten tor się zrobił znacznie mniejszy, no ale ilość osób, która dzieli ten tor, ilość podmiotów, która dzieli ten tor też jest dużo mniejsza, więc może się podzielą na tyle, że będą w stanie nadal opłacalnie tą produkcję kontynuować i za to trzymajmy kciuki. Tak jest i tym pozytywnym przejdźmy do następnego tematu, od tego aparatu, który miał wszystko, przejdźmy teraz do obiektywu, który robi dużo mniej, ale za to bardzo dobrze, czyli nowy Tamron 1220 f2.8. Bardzo fajna konstrukcja, co fajne, bo po pierwsze jest lekka. Tak, tam pół kilo z groszami waży, nie? To też aż nie wierzyłem, jak zobaczyłem przy tych parametrach, to się spodziewałem tam wagi rzędu kilograma bardziej niż pół, ale no to imponujące. To myślę, że to pytanie dla Ciebie, czy to 12 mm to będzie fajną ogniskową, bo wiem z ostatnich naszych filmów, że Ty lubisz szeroki kąt, nie? A 12 mm to Ci powiem, że dosyć fajnie. Tak, to już jest ponad 120 stopni pola widzenia, nie? Więc to jest naprawdę imponujące, bo zwykle to nie jest tak, że tej klasy nie było, bo nawet sam Tamron jeszcze w czasach luszczankowych miał bardzo fajny obiektyw 15-30, też ze światłem f2.8, natomiast no tutaj jest od 15 do 12 to jest duży krok. Sporo, tak, bo to tak nie jest tak jak 20-24, bo ucinamy te 24 do 20, to nie jest tak dużo, bo jednak na tym szerokim kącie można krokiem nawet te 2-3 mm to jest dużo, nie? To jest ogromny progres. Też była dosyć popularna klasa i większość producentów starała się oferować, były takie modele 12-24, ale one często miały światło f4, prawda? Tutaj mamy troszeczkę mniejszy ten zakres, z tego 24/20 zeszliśmy, no ale mamy po pierwsze światło f2.8, po drugie, no producent widać było, że tu się mocno postarał o to, żeby ta waga i rozmiary tego sprzętu były na tyle ograniczone, no żeby właśnie to był taki sprzęt, gdzie każdy, kto chce fotografować jakieś szerokie ujęcia krajobrazowe, no żeby nie zastanawiał się 2 razy, Boże, nosić tego klocka ze sobą, czy nie nosić, bo trzeba jakieś filtry trzeba wziąć i tak dalej, jakieś inne akcesoria. No więc to się zaczyna robić sporo, nie? A tutaj właśnie to jest taki ukłon w kierunku tych fotografów, którzy dużo
no nie wiem, jakaś fotografia górska, gdzie trzeba się powspinać, połazić, prawda? No to wszyscy docenią to, że mamy sprzęt, który waży pół kilo, a nie kilogram. To na pewno. Ja myślę, że to w ogóle ogniskowa 12 mm jest świetna. Ja obecnie mam swój najszerszy, to jest 17 mm, też Tamrona, co prawda, 17-28, bardzo fajny obiektyw, też 2.8, ale cały czas mi brakuje tego bardzo szerokiego kąta, szczególnie jak nieraz gdzieś przy jakimś wodospadzie i chciałbym go objąć cały szeroko i włączę swój, w iPhone'ie mamy 13 mm w tym szerokim kącie i mówię, o, coś takiego mi zawsze brakowało i tak szukałem. Tu Sony mamy konkurencję, tak, 12-24, też 2.8, Sony troszkę droższy, prawie drugie tyle jakby. Tak. I to jakoś mnie nie przekonywało ta kwota, bo to nie jest aż tak często używany będzie przeze mnie obiektyw, żebym, mówię, wydał te 12 000, a ten Tamron tam niecałe 8 000, 7 z kawałkiem. Myślę, że może być bardzo fajną opcją. Nie wiem, jakieś minusy widzisz? Znaczy nie, bo wydaje mi się, że to była świetna premiera, bo nawet to tak jak mówimy, jak porównujemy do Sony, który ma tą niskową 24 na tym długim końcu, a Tamron ma 20, no to zwykle i tak go łączymy z obiektywem, który ma 24-70. No i w przypadku, jak robimy to z Sony, no to tej dziury nie mamy, ale ona jest nieodczuwalna. Ja uważam, że jak ktoś ma tam między 20 a 24, to troszeczkę, sobie... tak, to dokropować, troszeczkę zrobić krok wstecz, troszeczkę zmienić pozycję, w której robimy zdjęcia. I tej dziury nie odczujemy, nie? A ilość środków w portfelu i wagę odczujemy. Bo Sony jednak tam jest ponad chyba 250 gram więcej. On też jest troszeczkę większy. Tak. Znaczy, ja jeden minus, jaki widzę, to jest, ale to minus, którego się nie da obejść w takich obiektywach, to jest filtry żelowe, które się wkłada z tyłu. Tak, no ale to nie ma szans, żeby taki obiektyw pełnoklatkowy o tych parametrach nie miał tej soczewki przedniej tak ogromnej, wypukłej, żeby zagwarantować używanie normalnych filtrów. No właśnie. Znaczy, nie testowaliście go jeszcze w optycznym, nie? Nie. On na dniach ma się pojawić właśnie. Ja jestem właśnie ciekawy testów i jak to tam będzie. Na pewno go wezmę do jak testów. to będzie właśnie wyglądało, tak, no wiadomo, teraz wszędzie te algorytmy, nawet w obiektywach są, które tam prostują i jestem ciekaw, jak to będzie wyglądało. Pytanie, jak tutaj podeszli, no bo faktycznie to można w przypadku tych szerokich kątów na dwa sposoby podchodzić. Znaczy ja myślę, że on będzie winietował, to cudów nie ma. Jeżeli ograniczali wagę i gabaryty, to przy tych ekstremalnie szerokich kątach widzenia i przy tym świetle ograniczenie związane z winietowaniem będzie. Natomiast jak podeszli do dystorsji, to się okaże. No tak, jestem ciekawy. Jestem ciekawy bardzo tego testu, bo sam planuję gdzieś taki szerszy obiektyw, także możliwe, że ten Tamron się w moim kicie aparatowym znajdzie. A teraz, skoro już jesteśmy przy Tamronie, to jeszcze temat, który gdzieś tam wpisywałem w naszą listę, o czym dzisiaj pogadamy, ale go gdzieś tam potem odrzuciliśmy, ale pomyślałem, że warto też o niego zahaczyć, czyli propozycja Sony kupienia Tamrona. No właśnie, sądzisz? Bo może ten Tamron się za chwilę będzie nazywał Sony, prawda? No właśnie, też, tak. Zgadza się. Bo dzisiaj tak Sony ma udziały. Tam jest dosyć 15%. Ostatnio był największym udziałowcem, ostatnio go jakiś tajwański chyba, tak. Jakiś tam firma go wyprzedziła parę procent, ale jest dużym udziałowcem, nie? Znaczy, wiesz co, ja uważam, że to nie byłaby dobra dla rynku. Znaczy dla Sony pewnie to by była dobra transakcja, pewnie dlatego chcę ją zrobić, natomiast dla rynku chyba nie, bo im większa konkurencja, im więcej tych producentów niezależnych, to tym lepiej, a Tamron obok Sigmy jest takim jednym z takich filarów tych producentów niezależnych, którzy działali na tym rynku w początkach tej ery cyfrowej, bo cała rzesza tych późniejszych tam producentów, takich nie wiem właśnie jak Samyang, jak Viltrox właśnie, jakiś Mitacon, Seven Artisany, te Artisany i tak dalej, no to są wszystko firmy, które później wchodziły na ten rynek, a to właśnie Sigma i Tamron starały się od samego początku walczyć z tymi producentami firmowymi i oferując obiektywy z autofokusem i oferując obiektywy ze stabilizacją i tak dalej, więc oni bardzo, że tak powiem, tą rękawicę mocno podnosili i oferowali te obiektywy, które miały praktycznie wszystkie funkcjonalności od samego początku, które mają obiektywy firmowe, no bo cała rzesza tych producentów późniejszych, no to zaczynała od obiektywów manualnych, bez styków, wtedy to taka ewolucja była dosyć taka powolna i nadal się uczą tak naprawdę w wielu przypadkach. Natomiast Tamron i Sigma to były takie filary i to jeszcze te 20 parę lat temu, kiedy ta fotografia cyfrowa była bardzo droga, to one robiły, że tak powiem, ogromną robotę na naszym polskim biednym rynku. My 20 parę lat temu też nie byliśmy w Unii, te zarobki w stosunku do Europy Zachodniej były dużo mniejsze, więc możliwość wybierania obiektywów tych producentów niezależnych była ogromnym zyskiem. I ja sam pamiętam, że pierwsze obiektywy, jakie kupowałem, no to ja tam na Sigma jechałem, była Sigma do Canona 300D, była Sigma 7
1770, taka bardzo fajna. Tam 3 generacje tego obiektywu wyszły i Sigma 7300, taki zestaw, No były, tak. zestaw, taka Apo. Ona była naprawdę bardzo dobra, no jej wadą był autofokus, który był wolny i taki śrubokręcik, który kręcił mordką, no i brak stabilizacji. Natomiast no, pod względem optycznym to był całkiem udany obiektyw, więc to, że tacy producenci są, to jest ogromną zaletą dla rynku. No i wyeliminowanie jednego z takich producentów, no myślę, byłoby ze szkodą dla konkurencyjności. Znaczy, no pewnie tak. To znaczy, tym bardziej, że z tego co wiemy i to Tamron robi obiektywy dla Nikona też, nie? Jakby Tak, mają branduje współpracę, i jakby produkuje dla No niego właśnie, to swoje też obiektywy pod słuszna marką Nikona, nie? Słuszna uwaga, I tak. Mnie to zastanowiło, czy Sony planuje jakby przejąć Tamrona i powiedzmy ograniczyć te inne współprace i produkcję tych obiektywów, powiedzmy, czy dla Nikona, czy dla Fuji, czy może chcą rozszerzyć swoje możliwości, jakby wiedzą, że ten rynek gdzieś fotograficzny też no, troszkę się nam kurczy, troszkę się zmienia, jest mocno zmienny. Czy planują po prostu tak, jak robią to z matrysami, tak? Tak, no właśnie, to miałem powiedzieć, nie? Że Sony nie miało nic przeciwko temu, żeby Nikon używał ich matryc w swoich aparatach. Czy może pieniądz nie śmierdzi, prawda? Może nie byłoby tak źle, że ten Tamron może by dostał kopa, jakby finansowanie. Może Tamrony by były jeszcze lepsze, powiedzmy, na bagnecie Sony, a nadal robiliby, powiedzmy, dla Fuji i dla Nikona te obiektywy, nie? Znaczy, jeżeli taki scenariusz by się ziścił, no to nie miałbym nic przeciwko temu, no bo faktycznie, bo może by się okazało... Tylko ja się boję, że no wtedy Sony by wyczuł, że dofinansujemy sobie niejaką konkurencję, nie? Że jak ten Tamron będzie jeszcze lepszy, a ceny wcale nie będą wyższe, to już nikt nie będzie kupował naszych obiektywów, bo po co? No niby tak, coś w tym pewnie jest, nie? No zobaczymy, jak nam rynek pójdzie do przodu. Tak. No dobra, skoro temat Tamrona już mamy, powiedzmy, zamknięty, teraz przejdźmy sobie do innego niezależnego producenta, czyli do Viltroxa. Viltrox ostatnio pokazuje coraz więcej tych obiektywów z różnych półek cenowych. Szaleje naprawdę, myślę, że na rynku i mocno się zaczyna rozpychać. I ostatnio zaprezentował bardzo ciekawego pancake'a, takiego naleśnika, 26 mm 2.6 serii Evo. Bardzo fajna, mała konstrukcja. Nie wiem, jak to będzie optycznie, bo to dosyć nowy obiektyw, ale pewnie optyczne nam powie, co to będzie wyglądało. Tak, no ja z przyjemnością go przetestuję. Mieliśmy go okazję już przestrzelać, znaczy nie ja osobiście, ale uczestnicy naszego zlotu, który odbył się tam ponad tydzień temu w Mielnie. Fototechnika, czyli polski dystrybutor tego producenta, był obecny, przywiózł bardzo bogatą ofertę tych szkieł, no i właśnie ta 26 między innymi tam była, więc ludzie mieli się okazję nią pobawić. Ja powiem szczerze, że ja bardzo lubię naleśniki i cenię ten fakt, że takie konstrukcje na rynku się pojawiają. Trzymam kciuki. Ja mówię, nie miałem okazji jeszcze go testować, przestrzelać, więc nie wiem, jaka jest jego własności optyczne. Ja myślę, że kompromisy będą, no bo to jest wpisane w ideę, naleśnika. Tak, tam... W obiektywach to trudno nie mieć tych kompromisów. Tak. No ale jeżeli te kompromisy robi się mądrze, jeżeli użytkownik wie, czego się spodziewać, poświęca coś, ale zyskuje coś innego. No, ten naleśniczek przypięty do jakiegoś właśnie takiego małego korpusu typu właśnie Sony z tej serii A7C. No tak, to wtedy fajny mały zestaw do takich zdjęć rodzinnych, do street photo. Te 26 mm to jest właśnie taka fajna ogniskowa, tak pomiędzy 24 a 35, więc takie idealne w sam raz, takie, tak jak powiedziałeś, street photo, jakaś reportażówka, No tak. Światło 2.8, no to już na pełnej klatce tam Daje radę, tak. Ze współczesnymi aparatami, które są dosyć świetne, jeśli chodzi o ISO, nie? Dokładnie tak, więc ja myślę, że to tam szeroki kąt też wybacza więcej autofokusowi, no bo tam kombinacja tego światła f2.8, czy potem nawet jak go przymkniemy f4, to powoduje, że ta głębia ostrości jest większa, więc nawet jak tam ten autofokus może nie będzie śmigał tak jak u producentów firmowych, to może się okazać, że to nie będzie aż tak wcale bolesne. Więc tak, bardzo fajna premiera i ja trzymam kciuki za rozwój Viltroxa i jestem cały czas szokowany, w jakim tempie oni te szkiełka swoje wypuszczają, bo tych premier rocznie mają, no właśnie, biją wszystkich innych, że tak powiem, konkurentów na głowę pod względem ilości premier. Mocno się rozpycha, nie? W każdej dziedzinie fotografii, w każdej, gdzie można, to i te obiektywy tańsze robi, obiektywy lekkie, obiektywy właśnie pancake'i, takie małe naleśniczki, czy... Tak, no właśnie ta seria Evo, nie? Właśnie jest takich, poszli tutaj w tym kierunku tych obiektywów mniejszych, lżejszych, a jednocześnie, no właśnie, tu mówimy o jakichś kompromisach, no ale ja przecież testowałem tą 85 Evo 2.0, no 55 i 35 1.8. No i jakie kompromisy, to były obiektywy wybitne optycznie pod względem jakości. Niby były jakieś ograniczenia, ale praktycznie ich wcale nie było widać. Nie? Znaczy ja wiem, to nie były naleśniki, więc w naleśniku na pewno tych kompromisów będzie więcej, ale ja myślę, że jeżeli
przypadku tych innych obiektywów z tej linii EVO Viltrox pokazał się z tak dobrej strony, to myślę, że w tym kolejnym żadnej tam skuchy nie zrobił i ten obiektyw będzie też modelem udanym. No ja jestem ciekaw tego, co tu będzie z tym obiektywem, jak on optycznie będzie i w ogóle tego, co Viltrox pokaże też w przyszłości, bo akurat z tym obiektywem to dosyć dużą konkurencję mamy w tych ogniskowych, bo jednak i Nikon ma swoją tutaj też swoje obiektywy, ma i Sony, jest i tu i Sigma też jest dostępna w tym przedziale ogniskowych, także tutaj no, konkurencja jest dosyć spora, myślę, nie? Także... No, ale to teraz już trudno pokazać, jeżeli mówimy o stałkach, to trudno pokazać miejsce, gdzie tej konkurencji nie ma. No, jak się popatrzymy na 50, 35, 85, to najpopularniejsze ogniskowe, to tam, no, szczególnie przy bagnecie Sony, gdzie wszyscy robią, to można sobie wylistować, nie wiem, 20 obiektywów, nie? I ogniskowe, zadanej ogniskowej i przebierać jak w hulengałkach tak naprawdę w tych modelach najróżniejszych producentów. No tak. No dobra, przejdźmy do kolejnych Viltroxów. Tak, żeby nie było nudno. Żeby nie było nudno, to z Viltroxów przechodzimy do kolejnych Viltroxów, tym razem wersję Viltroxa R25 i 35 mm f1.7, ale to mikro 4/3. Ja jestem ciekawy, bo robi się ciekawie w mikro 4/3, bo też ostatnio gdzieś tam czytałem firma, spojrzę, bo Sondigan chińska, też planuje, znaczy dołączyła do całego mikro 4/3, też planuje wydać jakiś swój aparat w tym systemie, planują też jakieś obiektywy. Teraz Viltrox się zainteresował tym systemem, z którego wcześniej wyszła, z tego co mi się wydaje, Sigma, Sigma, nie? tak. Jak opuściła ten system, jakby stwierdzili chyba, że nie ma przyszłości. Znaczy to jest w pewnym sensie trochę wina tych flagowych producentów tego systemu Micro 4/3, czyli Panasonica i OM System. No, oni też troszeczkę kilka ostatnich lat przespali. O ile w przypadku Olympusa i OM System można to zrozumieć, no bo tam było sprzedaż, były zmiany, więc jakiś tam okres tych 2, 3, 4 lat, kiedy ta nowa ekipa musi się nauczyć, jak to robić, to oni tam pozowali na tym, co im wcześniej Olympus zaprojektował, albo Sigma podrzuciła, no bo Sigma też tam część tych obiektywów i projektowała, bo tam bodajże 75, ta Olympusowa to jest oryginalny projekt, wniosek patentowy Sigmy, a jednocześnie tu są te obiektywy zoomy, pełnoklatkowe Sigmy, no tak zmieniona trochę obudowa i przełożone do systemu Micro 4/3. No ale bardzo mnie dziwi to, że Panasonic tak bardzo mocno w ostatnich latach ten system zaniedbał i tam praktycznie, znaczy ja też się nie dziwię, że on się skupił na systemie S pełnoklatkowym, no tam też jest dużo do zrobienia, bo jak wszedł w tą pełnoklatkę i chce się poważnie traktować system, to trzeba te moce przerobowe wrzucić w to, żeby ten system wyposażyć na tyle dużą liczbę szkieł, żeby ludzie chcieli w niego wchodzić i Panasonic to zrobił i to zrobił w imponującym stylu, bo faktycznie ten system zyskuje sporą popularność. Nawet z wami jak rozmawiałem, to mówiliście, że u was ta sprzedaż tego Panasonica z systemu S mocno ruszyła. No więc no, tu też można się trochę nie dziwić, że te dwie firmy dostały zadyszki każdy raz troszeczkę innego powodu. I teraz jest pytanie, czy oni z tej zadyszki wyjdą, czy zdążą wyjść, bo jak widać to troszeczkę zniechęciło tych innych partnerów tego systemu Micro 4/3. No Sigma się wycofała, Viltrox wszedł, ale tu też trzeba powiedzieć jedną rzecz, że ani Sigma, ani na razie Viltrox nie potraktowała tego systemu Micro 4/3 na tyle poważnie, żeby robić dedykowane szkła do nich. No tak, bo to warto zauważyć, że to było dokładnie tak. To jest zrobienie bagnetu do szkła, które jest projektowane na większy bagnet. Więc z jednej strony taki może być, że tu optycznie on będzie wykrajamy te najgorsze, ale z drugiej strony to nie... Znaczy się, ja zawsze podkreślałem to, że bardzo lubiłem system Micro 4/3, miałem przez dłuższy czas jako w zasadzie jakiś swój prywatny aparat, znaczy był redakcyjny, no ale on był taki backup redakcyjny, który by nie był używany do robienia na nim testów, do tego pierwszego M10, mały, zgrabniutki. Tak. Do tego na wyjazdy miałem te małe 9-18, ultra szerokie szkiełko, które można było praktycznie do kieszeni schować. Znaczy, no to jest plus tego systemu Micro 4/3. Ale pod warunkiem, że robimy obiektywy dedykowane do niego. Jeżeli zaczynamy robić takie rzeczy, że bierzemy Sigmy, które były pełnoklatkowe i na siłę je przestawiamy do tego, albo dokładamy tylko bagnety do obiektywów projektowanych na większe matryce, to absolutnie nie wykorzystujemy pełnej mocy tej małej matrycy. I robi się to trochę bez sensu, bo wtedy lepiej kupić APS-C i używać tych natywnych obiektywów APS-C, a mieć trochę większe piksele, trochę większy zakres tonalny, trochę mniejsze szumy i tak dalej, a korpusy nadal są małe i lekkie. No więc jeżeli system Micro 4/3 nie będzie robił dedykowanych, jasnych, ale i wciąż małych obiektywów, które są projektowane od razu na tak małą matrycę, no to ja nie wróżę mu powodzenia.
to Viltrox może sobie robić takie tak. rzeczy, no bo on projektując obiektyw, który ma już gotowy, zaprojektowany, do robienia na niego dodatkowego bagnetu, to jest mały koszt, a jednocześnie może Sprzedać kilka sztuk sprzedać więcej, i nie? zaopiekować się tymi sierotami systemu Micro 4/3, którzy cierpią na to, że tych nowych szkieł na tym rynku jest jak na lekarstwo. Więc Viltroxowi się nie dziwię, że on to robi. Natomiast ocenię, że on w pełni wszedł w system Micro 4/3, jak zobaczę jego pierwszą premierę, która jest dedykowana do tego systemu Micro 4/3. No tak, ale myślisz, że ten krok może troszkę zachęcić, czy to OM System, czy Panasonica do tego, żeby ruszyć tyłki i coś fajnego nam pokazać? No, czyli znowu, ja bym chciał, żeby tak było, bo im większa konkurencja na rynku, tym lepiej. No tak. Ja w żadnym wypadku nie chciałbym, żeby ten system zakończył swój żywot. Cały czas trzymałem za niego kciuki. Uważam, że te różne rozmiary matryc są potrzebne. I jeżeli te firmy by dalej traktowały to poważnie, no to ten system dalej by miał swoich użytkowników i dalej by sobie sprawnie poczynał. Nie? To, co powiedziałeś, żeby robić te obiektywy Tak, dedykowane, tak. żeby one były no, jakby do tego systemu, żeby były Tak, małe, znaczy mobilne. Jeden z moich głównych zarzutów do Olympusa, jako samego Olympusa, i być może to też była przyczyną, dlaczego ten Olympus się w końcu zawinął z tego rynku, było to, że praktycznie powiedzmy 10 lat prawie od wejścia tego systemu na rynek, Olympus najjaśniejsze stałki, jakie zrobił do swojego systemu Micro 4/3, to były 1.8. To dla mnie było jakimś absurdem, no bo mamy systemy pełnoklatkowe, gdzie mamy stałki 1.4, 1.2, No tak. a Micro 4/3, no, to nie tak, że tych obiektów brakowało, bo je robili inni producenci. Zrobił na przykład Panasonic, zrobił jaśniejszy, czy tam Voigtlander zrobił te szkiełka 0,95, ale główny autor tego systemu, współautor tego systemu, no, nie był w stanie przez wiele, wiele lat dostarczyć stałek, które były jaśniejsze niż 1.8. No więc to było takie nieporozumienie, że Olympus się skupiał na robieniu jakichś tam kolejnych edycji szkiełek Mark II czy Mark III, jakiegoś tam kolejnego szkiełka, a takich podstawowych zalet swojego systemu nie był w stanie wykorzystać. Potem się faktycznie pojawiły te obiektywy 1.2, takie zaawansowane stałki, tam 25 bodajże, 45 i coś jeszcze bodajże. I to był 1.2, to były już takie większe. No i fajnie, że one się pojawiły, tylko nie wiem, czy trochę nie za późno. No pewnie tak. No zobaczymy, jak się system rozwinie. Poczekamy, zobaczymy. Tak. No, Ale skoro już mówimy o producentach niezależnych, to teraz przejdźmy na ten poziom wyżej producentów niezależnych chińskich. I pojawiły się zapowiedzi nowych obiektywów do średniego formatu. Nisi pokazuje ekstremalnie szerokie, chyba jak na średni format 16 mm 2.8. Meike 85 1.8 to będzie taka fajna portretóweczka. No i do tego nam dochodzi firma Zhonghui, czy jakkolwiek się to wymawia, czyta. tak. Manualny 30 f2.4 to będzie tam około 24 mm, liczając na pełną klatkę. I myślę, że to może być przyszłość, taka tańsza optyka chińska. No nie wiem, jak tu będą ceny, bo te ceny będą na pewno tańsze niż oryginalnych producentów, czy to Hasselblada, czy do GFX-a. Te obiektywy jednak są drogie. A jeśli popatrzymy na same aparaty, to te aparaty mocno tanieją. Średni format staje się coraz bardziej dostępny cenowo, ale te obiektywy nadal, no tu był ten ból. Tak, to było drogie i nie było aż tak dużo. Dokładnie tak. Był mały wybór ograniczony w zasadzie do tych producentów firmowych, którzy te ceny trzymali na bardzo wysokim poziomie. I ja myślę, że tak, to jest taka droga do tego, żeby średni format trafił pod strzechy, prawda? Że bardzo dużo ludzi, którzy być może gdzieś tam rozważali, a może z tej swojej pełnej klatki przejść do tego średniego formatu, no to barierą była cena. A w tym przypadku może się okazać, że ten zwiększony wybór obiektywów w dobrej cenie systemowych nie był aż tak dużo. Tak. No więc ja myślę, że producenci ci niezależni wyczuli tutaj, że możliwość dodatkowego zarobku na takim rynku, na którym ich dotychczas nie było. I znowu to jest coś takiego, kto pierwszy, ten lepszy, prawda? Że jak wejdziemy i zaczniemy już działać i rozpychać się łokciami na rynku, na którym jeszcze nie ma naszych konkurentów, tak, no to zdobędziemy tego rynku na tyle dużo, że ta produkcja stanie się opłacalna z czasem. I bardzo fajnie. Mi się wydaje, że o ile w przypadku Meike to możemy mówić, że to jest raczej chyba obiektyw pełnoklatkowy, który był zrobiony z lekkim zapasem. Pewnie jakby go chcieć podłączyć do takiego pierwszego pełnoprawnego średniego formatu, czyli takie 6:4,5, to by tam winietował tak, żeby nie dało się zdjęć nim robić, ale na tych matrycach tam klasy 40 parę na 30 parę, to winietowanie jest na tyle umiarkowane, że można uznać, że on tam da radę.
ale te dwa pozostałe obiektywy, to wydaje się, że to są obiektywy chyba już natywnie projektowane pod średni format. No i fajnie, no, trzymamy kciuki, żeby to było. Absolutnie nie wiemy też, jakie są własności optyczne tych modeli. No właśnie, bo tu jednak trzeba powiedzieć, że tu jest ten problem, że te matryce mają dużo megapikseli, jednak Tak, te są wymagające. muszą spełniać dobre warunki, żeby no, na tych matrycach no, nie było jakiegoś mydła i żeby to optycznie wypadło dobrze, bo jakby nie było, no po to kupujemy średni format. Tak, żeby nie cieszyć po się to, świetną żeby jakością. mieć tą jakość jeszcze gorszą niż na pełnej klatce, także myślę, że tutaj jest ta poprzeczka dosyć wysoko postawiona, nie? Znaczy z jednej strony tak, z drugiej strony trzeba pamiętać, że średni format jest projektowany tak od razu, że tam jest spory zapas bagnetu. To też ułatwia projektowanie wtedy obiektywów. Nie musimy przyciskać się przez jakiś wąski bagnet, żeby potem rozrzucić te promienie na matrycy, która jest niewiele mniejsza albo nawet większa niż te wąskie oczko bagnetu. Więc tutaj ten bagnet mamy bardzo szeroki i to pozwala konstruować, no ja miałem tam okazję, nie jestem jakimś takim zaawansowanym użytkownikiem średniego formatu, ale zdarzało mi się tym fotografować. Pamiętam, byłem bodajże którymś z Pentaxów, tam więcej trochę zdjęć robiłem, jakieś sesje mi się zdarzyło nawet robić i pamiętam, że ten zoom, nawet ten dedykowany, który był do tego Pentaxa przeznaczony, no to on mnie zauroczył tym, o ile on jest lepszy na brzegu kadru od tych standardowych zoomów, które mamy dostępne w pełnych klatkach, jeszcze już w tych pełnych klatkach lustrzankowych, gdzie ten bagnet był dużo jeszcze węższy niż szczególnie u Nikona. Nikon zrobił ogromny progres w przypadku tej średnicy bagnetu, przechodząc od lustrzanek do bezlusterkowców. No to było naprawdę przenośni dosłownie wąskie gardło, które powodowało, że zrobienie dobrego obiektywu, który dawał świetną jakość obrazu zarówno w centrum, jak i na brzegu kadru, a jeszcze nie winietował i tak dalej, no to było dużym problemem. Na przykład w średnim formacie tutaj ten problem jest troszeczkę łatwiejszy do obejścia, bo mamy zapas tego bagnetu i wtedy konstruktor optyki ma jedną bolączkę mniej, którą musi się zaopiekować i efekt jest taki, że te obiektywy troszeczkę łatwiej jest wtedy skorygować na brzegu. No i być może dzięki temu te obiektywy, nawet tych producentów niezależnych, będą dawały radę na tych, tak jak powiedziałeś, 100-megowych matrycach tego średniego formatu. No zobaczymy. No ja jestem ciekaw, bo powiem Ci, że jakby ten średni format może nie jest na mojej tablicy gdzieś, bo jakby bardziej w fotografii krajobrazu. Ale tak z ciekawości człowiek by się pobawił, prawda? Z ciekawości pewnie mi się pobawił i wiem, że już tak jak patrzę na nowe aparaty, które są, czy Fuji GFX, czy używane, powiedzmy teraz tych aparatów właśnie jest dużo, to one są naprawdę w przyzwoitych cenach. Można I połączyć je z tymi cenowo obiektywem jakimś przyzwoitym, nie za 20 parę tysięcy. To myślę, że tak jak mówiliśmy, no więcej osób może się na to skusić, to tylko może być plus dla całego systemu, nie? Jakby to jedna sprawa. Nie dość, że dla Hasselblada, który no teraz jest kontrolowany przez DJI-a, czy to dla Fuji GFX, to naprawdę może być taki niezły kop i pokazać też innym producentom, że można w ten system wejść i go rozwijać, nie? Tak, tym bardziej, że ja bym się nawet nie bał jakości optycznej tych producentów niezależnych, bo akurat ostatnie testy tych wszystkich produktów, które wychodzą, czy to właśnie Mitakona też miałem okazję 85 testować, ona tam rekordy rozdzielczości biła, Viltroxy biją rekordy rozdzielczości. Więc ja myślę, że optycznie one nie będą złe, no bo dobrą optykę ci producenci niezależni z Chin nauczyli się robić świetną, tam jest więcej problemów z dobrym dobraniem warstw, przesłon i wyczernieniem środku, tak żeby odblasków nie było, no tak, jakieś moduły autofokusa. To są jeszcze te problemy, które tam się pojawiają, jakieś spadki kontrastu właśnie i odblaski przy pracy pod ostre światło. Natomiast pod względem ostrości to myślę, że tu nie będzie problemów. No dobra, pozostańmy nadal przy niezależnych producentach. Teraz kolejna nowość, trochę nietypowa. Megadap M2RF, czyli mocowanie M, które obiektyw z mocowaniem M, który możemy zamocować na aparatach Canon RF. Ciekawa konstrukcja, pozwala nam zamocować obiektywy Leica. No nie tylko Leica. Voigtlandera, Zeissa. Dokładnie, ale też możemy, z tego co mi się wydaje, podłączyć nawet przejściówkę dodatkową do tej przejściówki i wtedy podpiąć inne obiektywy stare, manualne do Canona. I mieć autofokus. Mieć autofokus, nie? Dosyć ciekawe rozwiązanie. Ono już wcześniej też istniało do Sonego, tak? Tak. Rozwiązania. Dosyć ciekawe, szczególnie tym bardziej, że mocowanie RF jest dosyć mocno zamknięte. Tak. I dla osób, które chciałby się pobawić, powiedzmy,
trochę droga zabawa, bo Znaczy, wiesz, to- nie są najtańsze. Znaczy, nie? wiesz, to Ale trzeba popatrzeć jeszcze na dosyć fajna opcja, nie? Tak, tak. No ja nie wierzę, że nagle wszyscy użytkownicy RF rzucą się na kupowanie nowych obiektywów Leica, które kosztują tam No, na 15, pewno nie. 20, 30 tysięcy złotych. Ale trzeba powiedzieć, że ponieważ Leica jest producentem, który jest na rynku obecnym tej fotografii, ten system M od grubych, może prawie 100 lat, tak? Jeżeli dobrze liczę. Tych obiektywów na rynku wtórnym jest masa. jest. to Jeżeli prawda. ktoś chce się pobawić jakimś starym obiektywem, który daje specyficzny tam look tych zdjęć, że specyficzny Rozmycie, rozmycie, flary, właśnie tak. praca O pod miękkość światło, nieraz, nie? miękkość, to tych obiektywów i nie tylko Leica, ale także właśnie Voigtlandera, który jest zwykle dużo tańszy, na rynku wtórnym jest bardzo dużo tak naprawdę. W lipcu mieliśmy premierę Voigtlandera Apollantara 90 chyba F4 właśnie na mocowaniu Leica M. No więc tych obiektywów, tych producentów niezależnych też na tym mocowaniu się pojawia sporo nowych. Jest ogromna oferta na rynku wtórnym, więc ja myślę, że jeżeli ktoś, nie wiem, śledzi te aukcje na eBayu czy na innych portalach aukcyjnych, jest w stanie wyłapać w dobrych cenach jakieś fajne rarytasy, to dlaczego nie, prawda? Wtedy można sobie się takimi manualnymi szkiepkami pobawić i, Nie, no to i w dać ogóle- im drugie życie. Tak, nie no, fajna opcja, bo trzeba powiedzieć tak, manualnymi obiektywami bardzo fajnie się fotografuje. Ja uwielbiam manualne obiektywy. Jedyny problem to sesje portretowe, gdzie ta nam modelka, nasza żona czy nasze dziecko Drgnie troszkę się i rusza. tak, i już mamy to poza jednak ostrością. Przeważnie te obiektywy kupujemy 1.4, Tak, 1.2, tak. jakieś dosyć takie ekstremalne przesłony, gdzie chcemy tą głębię mieć malutką, no to wtedy manualne ostrzenie nie jest najłatwiejsze, trzeba przyznać, i jednak przeostrzenie na uchu, a nie na oku nie jest fajne. tak. A tutaj No tak, znaczy pozwala... w teorii powinniśmy mieć wszystkie śledzenie oka No i tak tak. dalej, ale pytanie w praktyce, jak to będzie działało, bo to ponoć działa. śledzenie właśnie, oka, no także też nie mieliśmy okazji jeszcze jestem tego bawić, bo ciekawy. to jest nowość, natomiast jeżeli to wszystko będzie działało, no to dokładnie fajnie, to bo co dla mówisz. takich fotografów portretowych te stare obiektywy dużo osób lubi. Ten Lubi, look, tak. No, w dzisiejszych czasach, kiedy wszystko jest perfekcyjne, to szukamy też takiego niedoskonałości, szukamy, czymś się chcemy wyróżnić. Dużo fotografów chce się czymś wyróżnić. Robią te portrety. Będziemy za chwilę mówić o kolejnej nowości, to będzie w tym to będzie w temacie. tym temacie, prawda? Bo o to właśnie chodzi, że Leica była znana z tego właśnie, bo o ile możemy powiedzieć, że te stare konstrukcje Leici optycznie, to one nie będą zabijać rozdzielczością, no bo to większość tych starych Leic to są jakieś takie podwójne gaussy, które mają tam 6-7 elementów, nie więcej, nawet przy świetle 1.4, więc to one nie korygują tak wad optycznych, jak te współczesne konstrukcje, które już są dużo bardziej skomplikowane niż podwójne gaussy i mają tam taka stałeczka 35-50 nie ma 6-7 soczewek, tylko ma 9-10, tam nawet 12. No więc i jeszcze na dodatek tam były zwykłe rodzaje szkła, tutaj mamy ED, Super ED, No tak, powłoki dzisiaj to już HR, całkiem inna tak, bajka. powłoki, nie powłoki, więc wiadomo, że pod względem takiej czystości, klarowności, rozdzielczości, kontrastu, to te współczesne obiektywy są wyższe, ale właśnie to, co powiedziałeś, niektórzy szukają tego starego wyglądu, szczególnie na przykład jeszcze do filmowania, czy do robienia, a właśnie nawet do robienia zdjęć. A ogromną zaletą tych starych obiektywów Leica Voigtlandera jest to, że one były obiektywami nie do zajechania, nie? To były obiektywy, którym fotoreporter jechał na wojnę, nie? I on Tam miał jest tylko wpaść w szkło i piasek do metal. okopu, tak, szkło, metal, ewentualnie styki. I tam praktycznie nie było elektroniki i to były te obiektywy, które nawet przeszły dużo, nadal są obiektywami, którymi daje się robić fajnej jakości zdjęcia. I to jest zaletą tego, nie? Że mamy dostęp do ogromnego rynku wtórnego, w których te obiektywy są dostępne i są dostępne w miarę normalnych cenach w porównaniu do tych nowości. No dobrze, przejdźmy teraz do następnej nowości, zapowiedzi. Obiektyw Lylens LTM 50 mm 1.1 KP, inspirowany przedwojennym kinoplasmatem. Nie jest obiektyw, którego projektanci próbują jakby zrobić taką kopię, oni go inspirują się tylko tym obiektywem, bo wiadomo, dzisiaj i powłoki i wszystko jest całkiem inne, ale dosyć ciekawa opcja, że wybrali zrobienie tego tylko w 70 sztukach. No właśnie zastanawiam się dlaczego, natomiast Tym bardziej, że ta cena nie jest zabójcza, bo cena to jest 3400, ale przeliczając to z tych jenów na polskie, to nie jest jakaś taka kolekcjonerska cena, a wydaje mi się, że to będzie kolekcjonerski obiektyw, no bo 70 sztuk to tak. Znaczy, do kogo dotrze? To jest jedno pytanie. Znaczy, ja rozumiem ideę, no bo o ile ten oryginał, na którym jest wzorowany, no to jest obiektyw na tyle kultowy, że tam w dobrym stanie to jego ceny tych obiektywów dochodzą do jakichś tam 30 000 euro, więc to są jakiś majątek trzeba tam wydać na ten oryginał. Jest cała masa ludzi, które być może byłaby zainteresowana zakupem tego oryginału, ale nigdy go nie kupi, bo raz, że dostępność tego szkła jest ograniczona, dwa, że ceny są kosmiczne. Nie, tak. No to być może faktycznie oni zdecydują się na zakup takiego. No i czy ta
te grono ludzi liczy tylko 70 osób, No nie wiem. więc ja też tego nie wiem. Nie wiem skąd wynikała taka decyzja. Być może to też jest taki chwyt trochę marketingowy, nie? Kup czym prędzej, bo Wiem, ale ja to się bym liczył, skończy. wiesz, że okej, robimy bardzo taki kolekcjonerski obiektyw, no to 70 sztuk, no ale to zróbmy tą cenę, nie wiem, z 10 tysięcy złotych chociaż. Żeby... No to jest pytanie, czy ktokolwiek by wtedy kupił, nie? No bo wtedy jak Myślę, kogoś stać na wydanie No wiesz, 10 70 sztuk na cały świat to pewnie by się sprzedało, myślę, a teraz to przypuszczam, że te 70 sztuk w tej cenie to się sprzeda, no nim oni to ogłosili, to pewnie nim ktoś tam zdążył kliknąć, to już były wyprzedane, przypuszczam, bo to... Nie wiem, zupełnie nie wiem, nie wiem jaki jest rynek na takie typu produkty, nie wiem, ta firma też jest dla mnie zupełnie nowością. Tak, nie no miałem, dla mnie też. Ja nie też miałem tak w rękach czytałem żadnego jej produktu, więc ja bym w ciemno nie kupił takiego szkła, które no, jest sprzedawane jako limitowane, to też mówię, na limitowane edycje i to, żeby to zyskiwało potem w cenie i było czymś, za czym nie stracimy, to mogą sobie pozwolić producenci, którzy mają już jakąś renomę na rynku. Natomiast tutaj mamy jakiegoś producenta, o którym praktycznie nikt nie słyszał w Polsce. I teraz rzucanie się, no może tak, no, może to będzie strzał w dziesiątkę, bo może się okazać, że za 20 lat ten producent będzie jednym z najbardziej renomowanych producentów na rynku. tak. I może się okazać, że wtedy ta pierwsza limitowana seria tych 70 w momencie, kiedy ten producent debiutował, to będą takie Będzie dużo rarytasy, warta, nie? że wtedy właśnie dom sobie człowiek kupi za jedną z tych 70 sztuk. No wyobraź sobie, wiesz, jakby ktoś tam 100 lat kupił jakąś limitowaną edycję obiektywu Leica, czy jakiegoś Voigtlandera, nie? Z pierwszej edycji, nie? I teraz miałby taką w pudełeczku, nietknięty, nie? I wystawiłby na aukcję, to wtedy by... Majątek. To wiadomo, że to by kosztowało majątek, nie? Natomiast no, ja rozumiem, bo ja pamiętam jak te ostatnie, bodajże Noctony 50, tam 0,95 czy 1,0, też te ostatnie sztuki sprzedawała, to były, ja pamiętam, że byłem wtedy u dystrybutora Leica, widziałem jak to przyszło, te ostatnie tam, nie wiem, to też było 100 sztuk czy coś tam, no to obiektyw był taki, ale karton, w którym on był zapakowany, to zaczynało się od takiego kartonu, taka matrioszka była, nie? Że ciągało się jeden karton, był drugi, tu była jakaś walizeczka zamszowa, nie? Tu jeszcze kartonik, jeszcze coś tam, no i jeżeli ktoś coś takiego kupił, to tam rok czy 2 lata później mógł to sprzedać z zyskiem 20-30, no się dużo wyższym niż inflacja, więc to była w pewnym sensie inwestycja kupowania tego sprzętu, ale dlatego, że to było znany sprzęt, znanego producenta i wiadomo było, że ostatnia edycja właśnie w limitowanych tam opakowaniach i o tym wiedzieliśmy, że to będzie miało szansę, że tak powiem, się potem dobrze sprzedać bez specjalnej straty. Czy tak będzie z tym? Absolutnie nie wiem. Nie wiem, może Japończycy lepiej znają tą markę, ale nie mam pojęcia. No dobrze, przejdźmy od takiego celowo niedoskonałego obiektywu wzorowanego na starym obiektywie do czegoś, co jest bardziej doskonałe technicznie, czyli do nowej premiery Laowa Accent, powiększeniem 1.5 albo 5.10 makro, super techniczne. Wersja i tu jest fotograficzna i jest też wersja filmowa dostępna, także i dla filmowców, i dla fotografów. Już to jest takie ekstremalne powiększenie, nie? Gdzie można sobie zobaczyć naprawdę w oku muchy już dokładnie jakieś tam mikroczęści. Tak, to są bardzo wyspecjalizowane obiektywy. No ci w ogóle ja bardzo szanuję Venus Optics Laowe za wprowadzanie na rynek bardzo oryginalnych konstrukcji. Własnych, Oni byli jednymi z pierwszych, którzy zaczęli bardzo intensywnie rozwijać segment makro i to nie dość, że pojawiało się tam sporo obiektywów tego typu o różnych ogniskowach, to bardzo szybko oni zaczęli też wprowadzać obiektywy, których skala obzorowania nie była tak jak w klasycznym makro 1:1, a nawet lepsza, bo 2:1 tam się już zaczęły pojawiać. Ale to były nadal klasyczne obiektywy, które normalnie można było używać do zwykłej, takiej codziennej fotografii, czy to portretowej, czy jakiejś innej. Natomiast te obiektywy, no to są już takie bardzo wyspecjalizowane instrumenty, na którym jest tylko i wyłącznie skupienie na fotografii makro, bo one nawet nie ostrzą na nieskończoność. No nie, bo nawet jest tylko chyba ostrość jest w jednym miejscu. Tak, więc to jest na tyle śmieszne, że my nawet mieliśmy problemy z wpisaniem ich do naszej bazy. Właśnie Amadeusz do mnie dzwonił, bo jak to wyszło, mówi, ty jak to wpisać do bazy, bo w bazie jest pole widzenia ściśle powiązane z ogniskową, a ogniskowa i pole widzenia mogą być troszeczkę różne w zależności od tego, z jakiej odległości ustawiamy ostrość. No i standardowo producent podaje pole widzenia dla nieskończoności, dla tej ogniskowej. A tutaj nie ustawiają ostrości na nieskończoność, więc ten jeden z tych obiektywów ma ogniskową tam 17,5 mm bodajże. Według parametrów, według
ogniskowej 17 mm na pełnej klatce, to byłoby obiektywem ultraszerokokątnym dającym widzenia ponad 100 stopni. No i nasza baza będzie to pokazywać i będzie go wrzucać, bo jest klasyfikacja po polu widzenia czy po ogniskowej, będzie go wrzucać do obiektywów ultraszerokokątnych. Więc myśmy, że tą bazę zaprojektowali, no a w tym przypadku on wcale takiego kąta widzenia szerokiego nie daje, no bo jeżeli te obiektywy, ta ogniskowa, ten układ przesuwa się do tak ekstremalnych odległości ogniskowania, dając skalę odzorowania tam kilka razy do jednego, no to te pole widzenia już zupełnie jest inne niż dla tej ogniskowej wynikającej z nieskończoności. Więc tak jak mówię, to są bardzo specyficzne konstrukcje, ale no super, że się takie... W ogóle tu obiekt, który tam można sfotografować w całości chyba z tego, co gdzieś tam doczytałem, to jest 3 cm przy tym. No tak, no bo jak mamy tam... tylko Tak, przy tak, tym tak, no bo jak mamy... od 5 do 10, także to jest... No bo to wynika z samej idei odzorowania. No jeżeli mamy odzorowanie 1 do 1, no to obiekt jak ma 3 cm wielkości, no to on ma 3 cm na matrycy. No to na pełnej klatce się zmieści, ale już na PSC czy na mikro 4/3 nie. Więc tutaj jest dokładnie to samo. Jak mamy obiektyw, a jak mamy skalę odzorowania 5 do 1, no to... To powiększenie tak, no to obiekt, który ma 1 cm, nie mieści się na matrycy, bo jego obraz ma 5 cm. No więc to pokazuje, z jakimi skalami odzorowania, z jakimi ogromnymi powiększeniami mamy do czynienia z tymi obiektywami. I fotografowanie takimi obiektywami wcale nie jest łatwo. Jesteśmy wtedy dosyć blisko obiektów. Jest problem z ich oświetleniem, rzucaniem jakiegoś cienia, więc to są obiektywy dla fachowców, którzy wykorzystają je właśnie w jakichś ekstremalnych... Jeden z obiektywów właśnie ma moduł, w którym można oświetlać obiekt przez sam obiektyw, no, czyli właśnie, oświetlamy go i jakby jak projektor rzucamy to światło, no świetne do jakiejś reprodukcji. Tak, no właśnie reprodukcja jakichś bardzo małych detali jakichś, nie wiem, układów scalonych czy coś tam, jak ktoś chce fotografować. No, albo do tego, myślę, że to ostatnio dosyć bardziej w filmie się pojawiają takie ujęcia, które są takie hipermakro, które są niemożliwe do zrealizowania. Tak, to ta fotografia przyrodnicza, tak jak mówisz, świetnie, nie? Jakieś owady, nieowady, no tak. jakieś okomuchy, czy tam... Już raczej okomuchy niż cały owad. Tak, dokładnie tak, bo to przecież mucha ma około centymetra, taka większa, nie? Albo właśnie, nie wiem, jak na przykład taką bardzo małą przyrodę, w sensie insekty. Przecież mamy mnóstwo takich insektów, malutkich pajączków, czy coś tam, które mają tam milimetr, czy coś takiego. No i wtedy sfotografowanie takim czymś, to pokazuje się go w pełnej krasie, prawda? Człowiek nie jest w stanie zobaczyć. Nie? Tak, bo nawet no jeżeli mamy owada, który tam ma milimetr, to nawet jeżeli użyjemy klasycznego obiektywu makro ze skalą odzorowania 1 do 1, no to on ma milimetr na matrycy, nie? No to nadal jest mały, prawda? Nawet jak wyzoomujemy tam ile się daje z tej matrycy, czy nawet jakiś tam zoom cyfrowy, czy tam jeszcze jakimś programem graficznym to podciągniemy, to nadal to będzie widać, że to jest na siłę wyciągane, a tutaj nie, tutaj będzie po prostu bach, mamy to, co widzimy. Warunkiem jest dobre wykonanie tego zdjęcia, dobre złapanie ostrości i dobre oświetlenie, no ale też mamy te procedury tam focus stackingu i tak dalej, więc... Przy tym bez focus stackingu już takiego profesjonalnego się nie obędzie, bo jednak ta głębia jest tak papierowa, żeby złapać jakiś taki owad, no to tych zdjęć musimy pewnie zrobić setkę albo i więcej. Potem to wszystko połączyć, żeby to miało tej głębi trochę, żebyśmy mieli tego detalu. No ale ciekawe na pewno obiektywy, no i tak jak powiedziałeś, fajnie gratki dla Laowa. Za to, że robią takie że działa w tym segmencie. To samo, co mówiliśmy o Sonym z LX10, że kontynuują, coś robią, co inni producenci gdzieś porzucili albo gdzieś nie zaglądali. Albo otwierają zupełnie nowe segmenty, prawda? Właśnie, nie? Tak jakby, bardzo fajna opcja. Teraz przejdźmy do czegoś totalnie niedoskonałego, czyli do zapowiedzi nowych aparatów kompaktowych Kodaka. Pixpro C10 P1, trzeba od razu powiedzieć, że to jakby nie robi Kodak, bo Kodak nam upadł, to tylko są jakieś tam firmy, które na licencji robią, ale co myślisz, bo ostatnio też o aparatach rozmawialiśmy i tam też poruszaliśmy to, że jakby ta fotografia niedoskonała ostatnio, że młodzież gdzieś wraca do analogów, wraca do właśnie takich jednorazowych aparatów. Sam mam w rodzinie trochę dzieciaków, powiedzmy, nie dzieciaków, osoby w takim wieku 18, 20, 17 lat, które gdzieś tam na wyjazd zabierają właśnie takie kompakty, kupują sobie jakieś stare kompakty na klisze, robią zdjęcia, mają z tego fan, mimo że mają aparaty w telefonach, które są okroć lepsze od tego i też łatwo można robić z nimi zdjęcia. Kurde, ciekawy jakby case i ciekawy ja myślę, że to kierunek. Twoja sugestia jest słuszna, nie? Że o tym świadczy to, jak ten aparat wygląda, szczególnie ten model P10 bodajże z tym z obiektywem 25, tam jest 250 bodajże.
on wygląda tak oldschoolowo. Tak. Więc to jest To wszystko jest takie, ewidentnie tak, typowo- uderzenie właśnie w tym kierunku, żeby pójść, żeby wszyscy, którzy nas zobaczą z tym aparatem na szyi, będą myśleli, a ma jakiegoś starego analoga, nie? A tu mamy aparat współczesny, no, nie za dużą matrycą, no bo to jest mały kompakt z dużym zoomem, więc tutaj znowu fizyka ogranicza, rzuca pełne ograniczenia, więc żeby zrobić 10-krotny zoom optyczny, który obejmuje i szeroki kąty, i fajne tele, no to ta matryca nie mogła, i żeby ten obiektyw był mały i aparat był mały, no to ta matryca Może nie być mogła być duża, cala albo tam nawet mikro 4/3, więc to wtedy byłoby to, no właśnie, zaczęlibyśmy się zbliżać do tej grubej rury, tak jak nazwaliśmy Sony RX10, więc tutaj ten aparat jest mały, zgrabny. No i tak, myślę, że to jest takie uderzenie w sentyment i znowu, znowu to, co powiedzieliśmy przy RX10. Jeżeli tort jest mały, ale nikt nie próbuje go ugryźć, to ten, kto spróbuje, no to może się najeść, prawda? No właśnie, bo to co powiedziałeś, że jednak te aparaty kompaktowe nam poznikały. Kiedyś tych premier było dużo, bo wszyscy jakby robili aparatami kompaktowymi, nie było telefonów i nie było jak. Tak. A teraz czy to jest taki powrót chyba Tak, do innego fotografowania, bo jednak Tak. ten experience, to jak się fotografuje aparatem, tym narzędziem, który mamy tylko do tego, to jest tylko do zdjęć, no tu nie odbierzemy maila, Tak. nie wrzucimy tego na Instagrama, tylko robimy zdjęcia i jakby możemy zapomnieć o telefonie, odciąć się od tego świata, jakby nie kusi nas nic, tak? Podnosimy telefon, robimy zdjęcia, to nagle nam wyskakuje, że mamy powiadomienia na Facebooku i jakby trochę nas to rozprasza. Tu tylko skupiamy się na fotografii, mimo że to jest takie, powiedzmy, totalnie niszowe, tak? Kompaktowy aparat, no nie, tak jak powiedziałeś, nie uzyskamy nie wiadomo jakiej jakości, No ale ten nie oszukujmy, experience, nie będzie gorsza jakość niż ze smartfonów, które mają matrycę, typowych smartfonów tak naprawdę, bo są matryce, w dzień na pewno nie, bo wieczorem wiadomo, że te smartfony dzisiejsze, szczególnie te topowe, algorytmy, robienie 30 zdjęć, gdzie to się załącza w jedno, to jest inna bajka, nie? Ale myślę, że taki wakacyjny aparat to jest całkiem inne odczucia, nie? I tam jest zaleta tego, że mamy, no mówię, mało który aparat, trzeba naprawdę wydać więcej pieniędzy na takie bardzo zaawansowane komórki, w których mamy zoomy 10-krotne. W większości nie mamy tego zooma w ogóle, mamy cyfrowy, albo mamy tam 2-3 razy, a tu mamy pełnoprawny zoom optyczny 10 razy w takim kompakcie, więc myślę, że on jest w stanie powalczyć jakością zdjęć z większością komórek. No i tyle. No myślę, że trzeba poczekać trochę, jak go rynek przyjmie i jaka będzie sprzedaż. Natomiast ten drugi to jest bodajże aparat, który służy do fotografii podwodnej. No tutaj też jest otwieranie segmentu, który komórki nie zajmą, no bo o ile te komórki mają jakąś taką wodoodporność podstawową, no to zanurkowanie na jakąś głębokość kilku metrów z nimi nie wchodzi w rachubę, no bo wtedy producent nie uzna warunków gwarancji. Jeżeli komórki kosztują tak drogo, właśnie, około 10 000 już tam średnio, to więc kupienie takiego, ja w sumie nawet nie wiem dokładnie, jakie będą ceny, ale nie wierzę, że one będą tam dużo więcej niż jakieś 2000 zł kosztować, szczególnie ten prostszy aparat do fotografii podwodnej. No więc to jest taka okazja, żeby pojechać sobie nad jakieś Morze Śródziemne na wakacje, zanurkować w jakiejś rafie i tam sobie porobić jakieś proste zdjęcia pod wodą bez strachu, że coś się nam stanie z tą naszą komórką za 10 000, która jest niby odporna na zalanie, zachlapanie, no ale na nurkowanie, zanurzanie przez dłuższy czas na takiej już solidnej głębokości typu kilku metrów, no nie wchodzi w rachubę. No tak, ale myślisz, że powiedzmy to daje jakiegoś kopa temu rynkowi, może Canon, Nikon gdzieś, czy inne firmy powiedzmy wrócą z jakimiś kompaktami? Czy? Nie, myślę, że nie, bo no to by wymagało za dużych nakładów chyba finansowych dla nich. Jeżeli oni się już z tym rynkiem pożegnali, no to skupili swoje moce przerobowe na czymś innym, no to teraz wracanie do tego to by było takie odgrzewanie tego, co już było robione i myślę, że dlatego ten rynek ma szansę przetrwać pod warunkiem, że za dużo producentów się na niego nie rzuci, bo to co powiedzieliśmy, ten tort jest mały. I jeżeli ten tort jest mały, no to jest w stanie się nim najeść bardzo nieliczna grupa produktów. Natomiast jeżeli ta grupa produktów zacznie rosnąć, no to nagle okaże się, że to się zrobi nieopłacalne, no bo liczba osób, która jest zainteresowana zakupem takich aparatów nie będzie na pewno duża. No i każdy producent chyba robi takie kalkulacje i wie, no, że poza tym myślę, że ci duży producenci działają na trochę innych skalach, prawda? I żeby ta produkcja mu się opłacała, to on musi wyprodukować
taką, a nie inną liczbę produktów. Nagle okazuje się, że ta liczba produktów to zarzuca całą tą swoją chmarą ten mały rynek Tak. i nagle okazuje się, że mamy przesyt i te aparaty leżą na półkach, no, trzeba jakieś promocje robić, sprzedawać je poniżej kosztów i tak dalej, i tak dalej. Nie mówiąc o tym, że też trzeba, o ile ci producenci chińscy czy tacy mali, którzy tam korzystają z marek, które upadły, czyli Kodak, no to one mogą zniknąć z rynku i zostawić, że tak powiem, klientów z ręką w nocniku, bez serwisu. Za taki Canon, Nikon, takie poważne firmy nie mogą sobie na to No pozwolić. tak, bo cali nie upadną, a jak wycofają, to i tak trzeba nadal mieć serwis, inne dokładnie obsługę. dokładnie tak. Więc koszty rodzi tylko. dokładnie tak. I to przez jakiś czas, bo to ma jakąś gwarancję, nawet potem obsługa pogwarancyjna, musisz trzymać części do tego i tak dalej, i tak dalej. Więc to nie jest takie hop-siup. No tak. No dobra, myślę, że możemy zamknąć tą techniczną część naszego dzisiejszego podsumowania i na koniec chcemy Wam pokazać fajne zdjęcie. Marcin Zając zrobił zdjęcie Golden Gate, które jest trochę nietypowe. Kadr, którego jeszcze nie widzieliśmy, mimo że ten most chyba jest jednym z najbardziej fotografowanych mostów na świecie. No, miliony, jeśli nie więcej tych osób. No tak, to jest obowiązkowy punkt tak, jeśli każdej wycieczki. Wszyscy fotografują ten most, no, rzesze niezliczone fotografów jeżdżą, fotografują ten most w najlepszych warunkach, jakich można, a jednak nadal coś nas może zaskoczyć i ten kadr, mimo że to nie jest pierwsze miejsce w tym konkursie, to jednak został wyróżniony za pokazanie tak ikonicznego miejsca w tak nietypowy, jeszcze niewidziany dotąd sposób z drona, ale no Właśnie, dronów, znaczy, co tam lata, to też... nie umniejszając fotografowi, było on w troszeczkę lepszej sytuacji niż całe te chmary turystów, które tam próbują zrobić zdjęcie, no bo właśnie to jest zdjęcie, to jest z drona, to jest zdjęcie z drona, powiedzmy sobie, ale te kadr drony jest już latają świetny. tam też od Dokładnie tak, dziesiątek lat, tak. od kiedy się pierwsze DJI Tak, pojawiły. tak. I nadal jeszcze nikt tego zdjęcia nie zrobił, nie? Że te możliwości były. Tak, znaczy, to jest nie? bardzo fajne zdjęcie, no bo nie dość, że dobrze pokazuje architekturę, to jest takie połączenie trochę fotografii i architektury z fotografią krajobrazu, z piękne zachodzące słońce, mamy elementy te industrialne tego mostu, świetnie ułożone w kadrze, pięknie, z tymi liniami pięknie obramowane, plus ten krajobraz w tle tej zatoki z tymi pięknymi wysypkami, mówię, piękne światło, więc tam wszystko zagrało. Znaczy, fotograf znalazł się właściwie w dobrym miejscu, w dobrym czasie i jeszcze na dodatek potrafił to świetnie wykorzystać, no i pewnie dlatego jury doceniło to zdjęcie, bo tak jak powiedziałeś, jest to unikalne ujęcie ofotografowanego z każdej możliwej strony obiektu. No właśnie, to... Dlatego gratulujemy. Nie no, gratulujemy totalnie. Cieszymy się, że rodak... I to też pokazuje to, że czasem no my jadąc gdzieś na wakacje w jakieś miejsce, to sobie tak myślimy, czy możemy w ogóle coś zrobić tu ciekawego? I myślę, że szukając możemy próbować. Możemy zrobić ten kadr, który jest taki klasyczny, bo chcemy sobie zrobić pocztówkę własną, bo to jednak co innego sobie patrzeć ustawić sobie na tapetę Golden Gate zrobiony przez jakiegoś tam fotografa, co innego sobie ustawić własne zdjęcie, gdzie tam poszliśmy na wschód słońca i mamy piękny Golden Gate. Ale fajnie też oprócz tego klasyka zrobić, poszukać o to właśnie chodzi, dokładnie nowego, dokładnie poszukać dziury w całym i może coś znajdziemy, bo jakby no każdy widzi inaczej, każdy ma inne czucie, co innego mu się podoba, także zawsze możemy zaskoczyć ten świat. Tak jak powiedziałeś, trzeba zostawić sobie troszeczkę więcej czasu, nie skupić się na tym jednym kanonicznym ujęciu, które robią wszyscy, tylko teraz, dobra, zrobiłem już to, plan podstawowy zrealizowany, a teraz zastanówmy się, nie, jak możemy ten obiekt pokazać inaczej, nie? Przejdźmy na drugą stronę, zobaczmy, jak tutaj światło pada, nie? Jak te kąty się układają, więc tak, znaczy to jest takie. Ja to miałem w szczególności bardzo często, mnie to spotykało, bo jak prowadziliśmy te fotomisje, to w wiele miejsc jeździliśmy z grupami, no ja tam jeździłem non-stop, znaczy ci fotografowie w to samo miejsce, oni byli pierwszy raz, no to oni się ustawiali w tych standardowych miejscach, no bo chcieli koniecznie mieć te ikoniczne ujęcie, a ja już nie wpychałem się między nich, no bo bez sensu, żeby poza tym ja jestem organizatorem, no to oni mają zrobić te dobre zdjęcia, więc to nawet byłoby niezręcznie im się wpychać, ale ponieważ ja już miałem te zdjęcia zrobione z tego miejsca i to 5 razy i to w różnych warunkach pogodowych, no to ja wtedy zastanawiałem się, to ja pójdę sobie, przejdę sobie na drugą stronę, nie, zobaczę jak w tamtą stronę to wygląda i tak dalej. Dzięki temu mam z tych fajnych, ikonicznych miejsc oryginalne ujęcia, bo miałem czas i nie miałem ciśnienia, żeby robić tą klasykę. Dokładnie tak, więc tutaj jest okazja, żeby fotograf się wykazał właśnie z inwencją, nie? Żeby te standardowe miejsce pokazać w niestandardowy sposób. Właśnie, ja nawet na sesjach takich portretowych, jak robię, to często powiedzmy mamy kadr, znaleźliśmy ten piękny kadr, modelka, wszystko pięknie wygląda, robimy.
wtedy nie zmieniajmy nic, zostawmy tą modelkę, niech ona będzie w tej pozie i obejdźmy ją do 360 dookoła. Zobaczmy z innej strony, jak to światło pada, bo całkiem może nas to zaskoczyć i powiem, odkąd ja zacząłem to stosować, to na takich sesjach pozetowych przynoszę dużo więcej zdjęć i dużo więcej takich zdjęć właśnie, które tak Stąd jest dziwne, lepiej, prawda? Ale fajnie. Tak, albo jakby oryginalniej. na pierwszy rzut oka wydawałoby się, że tu jest fajnie, ale wychodzimy z drugiej strony i patrzymy, to światło, fajnie, to mi się podoba, nie? Jest coś ciekawego, coś takiego orzeźwiającego, także myślę, że warto szukać. I powiedz, co z dzisiejszego odcinka najchętniej byś przetestował? Znaczy, ponieważ ja testuję obiektywy, no to w redakcji Lornetki głównie tym się zajmuję, no więc tutaj te premiery obiektywowe mnie najbardziej kuszą i tak myślę, że najchętniej to bym się przyjrzał temu Tamronowi 12-20 i temu naleśniczkowi Viltroxa 106 mm, bo to są takie obiektywy, które myślę, że i ja bym z chęcią pewnie miał w swoim arsenale, i pewnie ich testy będą się cieszyć dużym zainteresowaniem wielu czytelników. No ja przypuszczam też. Ja, jak już powiedziałem, ten 12-20 gdzieś tam na moim radarze cały czas jest i pewnie gdzieś bliżej czy dalej mam nadzieję, że pojawi się w mojej torbie. Tym bardziej, że jednak 12 mm całkiem fajna ogniskowa i chętnie bym wrócił do takiego ultra szerokiego kąta do fotografowania gdzieś krajobrazu, czy nawet miejskiego krajobrazu, powiedzmy sobie, bo on do tego się też świetnie, myślę, nadaje. I bardzo chętnie ten obiektyw też potestuję. Zobaczymy. Pewnie już niedługo, bo to jakby... Tak, w sierpniu ma już wchodzić tak naprawdę do sklepów, więc myślę, że na dniach będziemy pierwsze egzemplarze, może przy okazji nagrywania następnego filmu. Będziemy mogli porozmawiać. Pod koniec sierpnia, jak będziemy nagrywali, albo na początku września będziemy nagrywali materiał o sierpniowych nowościach, to może będziemy mieli okazję go postawić na stół, żeby sobie... Coś więcej może powiedzieć, nie? Tak, i go chociaż pokazać już fizycznie, jak on wygląda. No właśnie, bo ja tu mamy naszego naleśniczka, którego ja używam. Ty mówisz, że chętnie byś tego Evo potestował. To jest też naleśnik Viltroxa poprzedni, 4.5 stały. Też bardzo fajny, bardzo mały, nie dużo większy od dekielka, który nosimy, także do takiego połączenia z małym aparatem jak Sony A7C, rewelacyjna opcja do noszenia po mieście. 4-5 światło w ciągu dnia, jak chodzimy, to też więcej nam nie potrzeba, także myślę, że to też jest bardzo fajna opcja. Ja ostatnio myślę, że coraz bardziej też idę w naleśniki. To jednak na wyjazdy bardzo fajne 2-3 naleśniczki. Tak, dokładnie. Ja też pamiętam, że bardzo przyjemnie mi się fotografowało tym zestawem Viltroxów. No właśnie o nich mówiliśmy, które się pojawiły na notowaniu Micro 4 3, jak one wyszły zaraz po premierze. Ja je dostałem do testów, praktycznie wszystkie je przetestowałem. One nie są może naleśnikami, ale one są, nie wiem, 2-3 razy wyższe od tego. Światło 1.7, ogniskowe tam pokrywające w zasadzie taki cały użyteczny zakres tymi 4 stałeczkami się człowiek pokrywa wszystko. Każdy z tych obiektywów tam kosztował, najdroższy chyba kosztował 1000 z małym groszem, ta pozostała trójka kosztowała bardzo 890 czy coś tam, można całą sobie czwórkę w 4000 zł złapać i mieć cały zakres takich najbardziej użytecznych stałek o świetle 1.8 w połączeniu z małym korpusikiem jakiegoś Fuji czy właśnie Sony i pójść właśnie w takie street photo i bawić się, to nawet cała czwórka tych obiektywów, no to ile ona waży pewnie mniej niż każdy z tych dwóch obiektywów. Wiadomo, jeden obiektyw jest na aparacie, to 2-3 to sobie można je do kieszeni wrzucić. Dokładnie tak. Albo jakąś malutką saszetkę na pasek z przegródkami powiesić, więc ta wymiana tych obiektywów jest błyskawiczna, prawda? A zupełnie nie czujemy, że coś nosimy. No właśnie. No dobrze, kochani, myślę, że starzejemy się, więc szukamy takich małych lekkich, prawda? No bo jak człowiek jest młody, to nie czuje ograniczeń i sygnałów z ciała, które wyje, żeby nosić coś lżejszego. Ja sam doceniam to, co się dzieje. Znaczy, już jako tą dygresję powiem, bo ja pamiętam jeszcze czasy doskonale, kiedy w redakcji do testów obiektywów Canona mieliśmy 1DS Mark III, czyli wielką ciężką lustrzankę z tym wbudowanym gripem, a do testów obiektywów Nikona D3X, czyli też wielkiego, ciężkiego smoka z zbudowanym gripem. Jak ja szedłem na zdjęcia przykładowe z 2 tymi korpusami, do każdego miałem jeszcze po 2-3 obiektywy, no to wracałem jak po ciężkiej pracy w fabryce z tych zdjęć przykładowych. No a teraz w przypadku tych ery bezusterkowców, no mamy tego A7 R3A albo R5, no to jest i rozmiary i waga dużo niższa. Tak samo do testowania Nikonów nie mamy
sobie wielkiego D3X, tylko Z8. Specjalnie wziąłem Z8, nie Z9, ona jest No tak, dużo mniejsza. Dużo bo mniejsza. to prawie D3, nie? Dokładnie tak, więc no, czuję, mój kręgosłup, że tak powiem, wysyła mi Dziękuję. tak, sygnały podziękowań za to, że era lustrzanek skończyła się i mamy możliwość fotografowania mniejszym, lżejszym sprzętem, no a właśnie oferta zwiększająca się tych obiektywów takich małych, zgrabnych też powoduje, że możemy nosić mniej, a nadal robić fajne zdjęcia. Też tak myślę. No dobra, Arku, dzięki Ci wielkie za dzisiejszy odcinek i widzimy się w kolejnym odcinku. Miło było Cię tu gościć. Dziękuję bardzo i do zobaczenia przy następnej okazji. Dokładnie. Mam nadzieję, że Wam też ten odcinek się podobał. Napiszcie w komentarzach, która z dzisiejszych nowości Was najbardziej interesuje i którą zakupilibyście dla siebie. Także jesteśmy ciekawi. Piszcie też o nowościach, które gdzieś pominęliśmy. Chętnie pomówimy o nich, jeśli będą interesujące w kolejnym odcinku. Dzięki wielkie. Raz jeszcze zostawcie łapkę w górę i subskrypcję. Cześć.